Kanut Wielki, król Duńczyków, pokonuje siły anglosaskie Edmunda II. Po bitwie podpisano porozumienie dzielące Anglię między obu władców. Edmund zatrzymuje Wessex, Kanut terytoria na północ od Tamizy i Londyn. Edmund zmarł miesiąc po bitwie. Kanut Wielki został królem Anglii. Po śmierci Kanuta Wielkiego w 1035 roku rozpoczął się okres walki o tron Anglii. Po dwóch jego następcach z linii duńskiej w roku 1042 na tron Anglii wstąpił Edward. Edward był bardzo bogobojny, miał żonę, lecz sam żył w celibacie, nie starając się o męskiego potomka. Król spędził wcześniej wiele lat na dworze w Normandii, wprowadzając kontynentalne zwyczaje i otaczając się ludźmi z tamtych terenów. Sytuacja na dworze nie podobała się lokalnym panom, którzy pod wodzą Godwina z Kentu, Earla Wessexu i jego syna Harolda wszczęli bunt. Godwin i buntownicy musieli uciekać z kraju. Po roku Godwin wrócił z armią i odzyskał dawne przywileje. Edward starał się umocnić swoją władzę na wszystkie sposoby. Chciał też, by po jego śmierci korona Anglii przypadła księciu Normandii Wilhelmowi. Obiecał mu ją w roku 1052. Musimy cofnąć się w czasie do 911 roku, gdy król Francji Karol Prostak przekazał tereny północnej Francji normandzkiemu wodzowi Rollo. Rollo za ziemię bronił północnych granic Francji przed najazdami innych wikingów. Frankowie uzyskali względny spokój od najazdów z północy. Tak powstała Normandia. Wróćmy jednak do Anglii i króla Edwarda Wyznawcy, bo tak nazwą go historycy. Edward szukał następcy. W 1053 roku umarł Godwin, pozostawiając swoje wpływy synom. Najstarszy Harold wraz ze swoimi braćmi uzyskał coraz większe wpływy w Anglii i stał się pretendentem do tronu. Synowie Godwina toczą między sobą walkę o wpływy. W 1064 roku Harold przybywa do Normandii. Nie wiemy dlaczego składa hołd lenny Wilhelmowi, uznając jego pretensje do korony Anglii. 5 stycznia 1066 roku zmarł Edward Wyznawca. Prawie natychmiast w wielkim pośpiechu Harold koronował się na króla Anglii. Koronował go wyklęty przez papieża arcybiskup Stigand. Wilhelm zareagował natychmiast. Jego wasal wypowiedział posłuszeństwo i jeszcze ukradł mu koronę Anglii. Rozpoczyna się kampania dyplomatyczna. Księcia Normandii poparł papież i wielu władców Europy. Prawdopodobnie w porozumieniu z Wilhelmem, Harald Hardrand, król Norwegii i brat Harolda Tostig najechali Northumbrię. Harold stanął naprzeciw norweskich wikingów pod Stamford Bridge 25 września 1066 roku. Anglosasi odnoszą zwycięstwo. Hardrada i Tostig polegli, a wraz z nimi większość armii. Armia normańska licząca do 1000 okrętów ląduje na wyspie.
Na wyspie stanęło 6 do 8 tysięcy Normanów. Tymczasem Harold po zwycięstwie pod Stamford Bridge przebył ponad 400 km w 12 dni i zagrodził Wilhelmowi drogę pod Hastings. Harold ustawił swoje wojska na szczycie wzniesienia w pozycji obronnej i czekał na atak wojsk normandzkich. Wojska Wilhelma ruszają do ataku. Ściana tarcz powstrzymuje ataki Normanów. Harold twardo trzyma szczyt wzgórza. W końcu Wilhelm zdecydował się zmienić taktykę i upozorować ucieczkę. Jedno ze skrzydeł wojsk anglosaskich daje wciągnąć się w pułapkę. Rozrywa szyki, ścigając uciekających Normanów. Wtedy dopada ich jazda Wilhelma. Złamanie szyku decyduje o dalszym losie bitwy. Normanowie zaczynają uzyskiwać przewagę. Harold ginie w walce, według legendy trafiony strzałem w oko. Doborowe jednostki anglosaskie, huskarlowie, ustępują pola. Wilhelm jest z panem wzgórza i pola bitwy. 24 grudnia 1066 roku Wilhelm został koronowany na króla Anglii. Normanowie panowali w Anglii przez ponad 100 lat.